Heroic Anthem albo Hymn Bohaterów to scenariusz, który wszedł do gry, wydaje mi się, około 4 lata temu. Jak to się stało, że pomimo tylu nowych scenariuszy, które Rise of Kingdoms wprowadza i pomimo tego, że scenariusze te powinny być coraz lepsze, cały czas najpopularniejszym scenariuszem jest właśnie ten? Okej, rozumiem, że to, co powiedziałem na początku, może niektórym wydawać się kontrowersyjne. Natomiast gdybyście popatrzyli sobie na statystyki, jakich KVK do tej pory zagrano najwięcej w Rise of Kingdoms, to wygrywa zdecydowanie Heroic Anthem, czyli hymn bohaterów. I teraz ktoś powie, no ale wiesz, kiedyś było tylko Heroic Anthem, więc no samo z siebie to się rozumie, że tych KVK graliśmy najwięcej. I okej, oczywiście takie tłumaczenie ma absolutnie sens. Natomiast jeżeli byśmy popatrzyli, że od momentu, kiedy mamy już wiele innych scenariuszy, to nadal najpopularniejszym jest właśnie hymn bohaterów Heroic Anthem. Wystarczy nawet zobaczyć sobie tutaj liczbę tych KVK, które są rozgrywane, że ono jest najpopularniejsze. A także kiedy macie do wyboru nowy scenariusz KVK, obojętnie czy gracie, czy nie, warto zaobserwować, że najczęściej ludzie chcą grać właśnie w to KVK. I teraz dzisiaj powiemy sobie o kilku powodach, dlaczego tak jest. W ogóle, jak sobie zobaczycie, to niektórych KVK w ogóle nie ma. Światło i mrok, nie pamiętam dawno, tak samo Władców Nilu. Oblężenie Orleanu, zobaczcie sobie, ile królestw się zdecydowało, jak niewiele tutaj mamy tych KVK. Niezłomni wojownicy, bardzo podobnie. Burza manewrów, na razie w ogóle. Ogień wojny i tutaj mamy dużo tych KVK, ale przecież ogień wojny to jest praktycznie Heroic Anthem bis. Moim zdaniem lepszy. I właśnie to dziwne, że w ogóle hymn bohaterów nadal jest, no ale cóż tam. Niezwyciężoni sojusz już w ogóle nie ma. Metamorfoza też nie ma w ogóle. No i mamy ten nowy format. Król Wielkiej Brytanii, tu widzimy, że tutaj jest naprawdę ich najwięcej, więc widocznie wiele osób rzeczywiście akurat ten format chciało sprawdzić, ale z drugiej strony powiem wam, że może być tak, że do wyboru te inne formaty były na tyle beznadziejne, że ludzie zdecydowali się na ten, bo tak niestety czy stety, ale po prostu bywa. Dlaczego tak jest? Po pierwsze, to co widzimy, to że ludzie ogólnie wolą te formaty KVK, w których mamy 4 królestwa. Zobaczcie, że praktycznie żadne KVK, gdzie mamy do wyboru więcej niż 4, nie królestwa, przepraszam, tylko 4 obozy, nie jest popularne. Mimo że niektóre, jeśli chodzi o mechanikę, wydają mi się całkiem niezłe, na przykład burza manewrów, czy właśnie oblężenie Orleanu. Tutaj są naprawdę niezłe te KVK i niektóre fajne mechaniki, które są, ale jakoś widzicie, nie są one popularne. Więc co tutaj się za tym kryje? Jest na pewno tych czynników kilka. Po pierwsze, hymn bohaterów to jest pierwsze KVK, kiedy gramy w Season of Conquest, tak? Czyli kiedy przechodzimy do sezonu podbojów, to jakby nie ma wyboru, tylko pierwsze KVK, które będziemy grali, to jest właśnie hymn bohaterów. Więc jest to coś, co kojarzymy i znamy. To w ogóle e, później łatwiej nam zagrać drugi raz to samo, ale też jest kwestia tego, że hymn bohaterów, tak jak powiedziałem, to jest bardzo, bardzo stary scenariusz. A to, że jest to stary scenariusz, sprawia, że można łatwo dojść do tego, jak pewne mechaniki działają. Bardzo dobrze to widać, kiedy wejdziemy sobie na mapę Heroic Anthem i tutaj powiem wam, że nawet nazwy tych poszczególnych prowincji, jak Lucerne, San Pedro, w których często gdzieś tam walczyłem, czy Ceylon, tu ostatnio walczyliśmy, no to wszystko brzmi znajomo. I nawet w tych obozach, w których jesteśmy w domu, też to jest duży plus. Bo wiecie, mamy już rozrysowane wszystko, gdzie są kryształy, wiemy mniej więcej, jak postępować dalej. Te taktyki są mniej więcej podobne. Wiemy, gdzie można przeskoczyć przez góry i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gracze przez lata już doszli do tych rzeczy, więc jeśli gramy Heroic Anthem, to wszystko jest jasne. Co sprawia, że dużo łatwiej gra się ze strony leadershipu. No bo wiecie, nie trzeba rozkminiać tych wszystkich kryształów, kto co weźmie, co i jak, tylko są już gotowe wzory. Jak podzielić kryształy na przykład w tej obszarze Leverkusen, kiedy mamy 3 królestwa w tym obozie, jak kiedy 2 obozy, 2 królestwa, jak kiedy 4, jak kiedy 5. Mniej więcej te plany są już po prostu dostępne gdzieś tam na internecie, można sobie je zerżnąć, że tak powiem, albo można skorzystać z tego, co robiliśmy już wcześniej, bo jeżeli już raz mieliśmy jakiś plan, no to prawdopodobnie można go zastosować drugi, trzeci raz, bo one są dosyć podobne, więc znajomość mapy ze strony leadershipu dużo daje, ale też znajomość w ogóle KVK dla graczy też sporo daje.
No i druga rzecz, która moim zdaniem, jest tutaj też w miarę ciekawa, to wiecie, to jest KVK bardzo proste, bym powiedział. Mamy pierwszą walkę w strefie piątej, mamy później strefę wolną szóstą, mamy później walki w ołtarzu, mamy walkę o tą bramę siódmą, no i mamy Kingsland. Mniej więcej Heroic Anthem, wszyscy wiedzą, co się po kolei będzie działo, co też daje jednak plus. Poza tym mamy co prawda te bastiony i tak dalej, ale wydaje mi się, że nie są one aż tak ważne, w sensie, że w miarę wszyscy używają takich samych, wszystko wiadomo o co chodzi. Więc nie trzeba się tutaj za dużo uczyć, nie ma tutaj zbyt dużo udziwnień i wydaje mi się, że często gracze są przeładowani niektórymi dodatkami, które pojawiają się na innych KVK. Czyli na przykład, kiedy gramy tam, wiecie, stratagemy i musimy kombinować, który ten stratagem, co do dlaczego. Jest wielu, ale naprawdę bardzo wielu graczy, którzy kiedy to się pojawia, to mówią: wiesz co, podeślij mi jakiś gotowy wzór. Ja wszystko zrobię tak, jak ty mi mówisz, albo może królestwo, może król powie, co powinniśmy zrobić i wszystko zrobimy dokładnie tak samo, jak powinno być zrobione. W ogóle pozdrawiam, jeśli ktoś jest na tej mapie KVK, bo będę z niej dużo korzystał, no bo mówię o Heroic Anthem. Więc wydaje mi się, że tutaj prostota okazuje się być naprawdę dobrym wyjściem. To, że my mniej więcej wiemy, spodziewamy się, co tu trzeba zrobić, co tam trzeba zrobić i nie jest to jakoś przesadnie skomplikowane. Bo pomimo tego, co byśmy nie chcieli powiedzieć, ja wiem, że są osoby, które bardzo lubią strategię, kombinowanie, co, to, jak, coś tam, to wydaje mi się, że jednak większość graczy woli, kiedy ta gra nie jest właśnie skomplikowana. Woli, kiedy są proste rozwiązania, proste środki i wszystko jest w miarę przewidywalne. Czy nam się to podoba, czy nie, jakiekolwiek my nie mamy osobiste odczucia, to wydaje mi się, że takie jest odczucie większości i nie wiem, przynajmniej na przestrzeni tych lat, kiedy ja grałem, coś takiego widzę, że naprawdę ludzie gdzieś tam schylają się koło tej prostoty, co jest w sumie ciekawe, bo moglibyśmy powiedzieć, że przecież po tylu latach grania tego samego ludziom się po prostu znudzi i nie będą chcieli grać już tego samego formatu. Ja sam pamiętam, że kiedyś zagrałem 4 razy chyba pod rząd, czy nawet 5 razy z rzędu zagrałem Heroic Anthem, i tam w większości wygrywaliśmy, czasem przegrywaliśmy, ale walka była ogólnie spoko i gdzieś tam mi się już to zaczęło nudzić i chcieliśmy zagrać coś innego, zaczęliśmy grać te inne formaty i tutaj właśnie one z jednej strony są dużo ciekawsze, ale z drugiej strony właśnie trzeba się pewnych rzeczy nauczyć, trzeba pewne rzeczy sobie rozkminić i nie wszyscy są na to gotowi, nie wszyscy chcą. I bardzo często, jeżeli na przykład przegrywamy, to ludzie winią nie królestwo, nie to jak gramy, nie wiele innych rzeczy, tam dobieranie, matchmaking, nie jakąś dyplomację, co ma też wszystko wpływ, tylko winią na przykład mapę. I co jest śmieszne, to często ludzie na scenariusz KVK patrzą tylko i wyłącznie przez pryzmat, jak im poszło na tym KVK. Czyli wiecie, na zasadzie, jeżeli wygraliśmy ogień wojny, to ogień wojny jest fajny, a jeżeli przegraliśmy na burzy manewrów, no to burza manewrów nie jest fajna. Jeżeli tak popatrzymy tylko i wyłącznie na ilość tych obozów, które są, no to wiecie, jeżeli tutaj będziemy mieli 4 obozy, to jest większa szansa, bo zawsze wygrywa tylko jeden obóz, tak? Więc jest większa szansa, że ktoś wygra tam w momencie, kiedy są 4 obozy, w porównaniu do tego, kiedy jest 6. Wiele królestw, które jest bardzo jakby nastawionych na gwiazdeczki, to na to patrzy i to patrzy na to bardzo mocno, no bo wiecie, no większe prawdopodobieństwo gwiazdki, jeśli obozów jest mniej. No i też wydaje mi się, że spostrzeżenia graczy na zasadzie: o, mamy, tu nie wygraliśmy, nie zdobyliśmy gwiazdy, więc KVK takie sobie i scenariusz taki sobie lepszy jest tamten. Więc wydaje mi się, że tutaj dużo to robi, tak samo jak z tymi zmianami, o których mówiłem już wcześniej. I powiem wam, że tutaj jest kilka takich paradoksów, związanych właśnie, z tymi różnymi gatunkami, powiedzmy, KVK, bo wydaje mi się, że wiecie, z jednej strony gracze, kiedy był tylko hymn bohaterów, czy tam były 2 do wyboru scenariuszy, to mówili: mało scenariuszy, już nam się nudzi, chcemy coś innego, chcemy jakichś nowych wrażeń i tak dalej. I w momencie, kiedy Lilith wprowadziło naprawdę dużo tych różnych scenariuszy, ludzie po prostu nie chcą to grać. Stwierdzili: a dobra, to nie fajne, tam to było lepsze, gramy po prostu hymn bohaterów po raz kolejny. Także to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest naprawdę tutaj dużo fajnych takich, wiecie, scenariuszy, w których można zaoszczędzić.
Na przykład Ogień Wojny to jest takie, wiecie, KVK, gdzie można zagrać sobie fajnie, ale dostajemy, wiecie, przez te różne, nie wiem, dodatki, fale, które są tutaj, można zdobyć więcej surowców, można trochę zaoszczędzić i to nie tylko na tym KVK, bo ja rozumiem, że ludzie nie chcą grać w metamorfozę z tymi dystansami specjalnie. To w ogóle wydawało mi się od początku był poroniony pomysł i oho, ho, rzeczywiście tak było, tego się nikt nie spodziewał. No ale cóż, tak czy inaczej, mamy takie KVK, gdzie można było się spodziewać, tak? Zobaczcie, jak światło i mrok praktycznie wypadł przez to, moim zdaniem, że tutaj było 8 obozów, a ludzie już nie chcą takich dużych KVK, już nie chcą tylu obozów, bo to znowu, wiecie, gwiazdki, mniejsza szansa i to, o czym mówiłem wcześniej. Więc trochę to jest śmieszne z mojej perspektywy, że wiecie, niby z jednej strony chcemy więcej, chcemy czegoś innego, chcemy właśnie, żeby te rzeczy były, a z drugiej strony, kiedy one się pojawiają, to nagle się okazuje, że naprawdę tak to wcale tego nie chcieliśmy. I nadal wolimy ten jeden scenariusz, który jest po prostu moim zdaniem cały czas najbardziej popularny. I ja rozumiem, że ktoś tam powie, że tak, bo ta liczba jest duża, bo przecież ludzie grają tam te KVK 4 na nim, ale szczerze, nawet wśród tych, którzy mogą się zapisać najczęściej i tak na przestrzeni ostatnich lat, kiedy już mamy dużo scenariuszy, to wydaje mi się, że hymn bohaterów i tak jest najczęściej wybieranym. U mnie na królestwie to też dobrze widać, bo u mnie też wybierają praktycznie chyba tylko hymn bohaterów jest wzięty pod uwagę. No i tak na koniec, może pytanie powinno być zadane, dlaczego albo co takiego można by zrobić, żeby te inne scenariusze też były popularne. Dla mnie pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to niektórych trzeba się no, praktycznie pozbyć, stwierdzić, dobra, sorry, to nie wyszło, robimy coś innego. To jest pierwsza rzecz, którą bym zrobił, to po prostu te niektóre najmniej popularne na takiej zasadzie, ok, odstawiamy je, może kiedyś do nich wrócimy, jeżeli ludzie będą chcieli, ale na razie ich po prostu nie robimy. Druga rzecz, to jak już będziemy mieli mniej tych formatów, to rzeczywiście jakieś tam zróżnicowanie. Może to być ilość obozów, mogą być to właśnie pewne dodatki, ale co mnie denerwuje, czego Lilith nie robi, to nie robi tak właśnie, jak już mówiłem kiedyś, jak z Arką Ozyrysa. W sensie Arka Ozyrysa też nie zostaje zmieniana, nie wprowadza się 10 nowych map, czy tam nawet 5, tylko jest cały czas ta sama mapa, cały czas ta sama rozgrywka, która jest ulepszana. Czyli są dodatkowe umiejętności, jest zmiana grafiki i tak dalej, i tak dalej. I moim zdaniem dokładnie to samo powinno być zrobione w KVK. Na zasadzie wprowadzamy jakiś nowy format, albo zamiast wprowadzić ogień wojny, stwierdzić, że ogień wojny to jest nowy hymn bohaterów, bo szczerze powiedziawszy, tak po prostu jest. I oprócz tego, że wprowadzamy te nowe mechaniki, które w ogniu wojny są, to wprowadzamy też nowy wygląd mapy, ale taki naprawdę nowy wygląd mapy, nie tak jak to wyglądało za pierwszym razem, kiedy było oblężenie Orleanu, że to była, wiecie, zwykła mapa i tam parę rzeczy takich niby francuskich wrzucili, bo na początku wyglądało to beznadziejnie, później trochę lepiej, ale moim zdaniem nigdy to nie było fajne. To, co ja już mówiłem wiele razy, to by było fajnie, gdyby wprowadzili nowy format jakiś KVK, i jakoś tam nieważne jak go nazwą, tak, te nazwy to jest najmniej istotne, ale żeby najpierw sprawdzić, czy ludziom się te mechaniki na przykład nowe, które są, podobają. Jeśli się ludziom spodobają nowe mechaniki, to robimy taki jeszcze facelifting tego wszystkiego i na tej samej mapie, na tych samych mechanikach, które są, wprowadzamy wygląd, czy taki ogólny powiedzmy film, czyli coś takiego, co mamy właśnie w Król całej Brytanii, coś, co mamy przy Władcach Nilu, żeby wiecie, nie ryzykować i nie wydawać bez sensu pieniędzy, tak jak zrobione było w Władcy Nilu, albo jeszcze mieliśmy takie KVK tam na pustyni, teraz tego w ogóle nie ma, ani jednego, ani drugiego, zobaczcie, już się ich pozbyli totalnie, gdzie wiecie, zainwestowano dużo w grafikę, stworzenie tam nowych budowli i tak dalej, a się okazało, że po prostu ludzie nie chcą w to grać. Więc najpierw bym sprawdził, czy ludzie będą chcieli w to grać, później wyrzuciłbym na to fajną jakąś łatkę. Czy to będzie Egipt, czy to mówię, będzie coś azjatyckiego, czy to będą Majowie, czy coś w tym stylu, to myślę, że to też mogłoby być coś takiego, a fajnie, zagramy na jakiejś w ogóle totalnie innej mapie. Ale to musiałoby być coś takiego, że kiedy wchodzicie na tą mapę, to macie tego, ja, rzeczywiście, nie, to w ogóle nie jest podobne do tego mojego domowego królestwa. Tutaj przenieśliśmy się w zupełnie inny świat i czuję to, że jestem w tym KVK. I wydaje mi się, że bardzo dużo zostało wprowadzonych różnych nowych mechanik, ale bardzo mało pod względem graficznym i wyglądu jest tutaj zrobione. Nie idzie to w parze ze sobą.
Kolejna sprawa jest też taka, że te nowe niektóre KVK są bardzo niewielkimi różnicami, że to zamiast wprowadzić jakąś zmianę do KVK, w sensie, okej, od tej pory na tym KVK nie można robić tego i tego, na przykład na hymnie bohaterów czy na jakimkolwiek innym scenariuszu. Zamiast tego wprowadzają nowy scenariusz, który się prawie niczym nie różni, albo różni się tylko kilkoma niewielkimi rzeczami. Więc dla mnie to też jest słabe. Wolałbym, gdyby to było na zasadzie takiej, ok, jeśli wprowadzamy nowy scenariusz KVK, to wprowadzamy dużo zmian. Czy to będzie kwestia obozów, czy po prostu zbieramy te wszystkie zmiany, które uważamy, że będą fajne i wprowadzamy je na nowe KVK. I też bardzo, ale to bardzo ważne, zachęcamy do tego, żeby grać te nowe scenariusze, czyli dajemy tam na przykład takie nagrody, które nigdzie indziej nie są dostępne, tylko tam można je zdobyć, tak żeby każdy miał jakąś motywację do tego, żeby rzeczywiście to nowe KVK sobie zrobić. I szczerze powiedziawszy, jestem ciekawy, jak to będzie dalej. Zobaczę, jak będzie właśnie po tym królu całej Brytanii. Czy to będzie tak, jak już było wiele razy, że ludzie zagrają raz i stwierdzą, no nawet spoko, ale następnym razem gramy Heroic Anthem, czy jednak to będzie taki scenariusz, gdzie ludzie powiedzą, no super, w ogóle teraz gramy w to KVK, bo to jest, nie wiem, jedno z lepszych, czy takie KVK, które będzie często wybierane. Ja mam swoje wątpliwości co do niego, no ale zobaczymy. Tutaj też mi się nie podoba, że wiecie, że cały ten otoczka historyczna jest bardzo podobna do wszystkich innych, tak? Czyli znowu jest to taki, wiecie, średniowieczny europejski styl. Ja chętnie zobaczyłbym coś innego, no ale wiecie, każdy może mieć swoje zdanie. Także jestem ciekawy, co wy myślicie, czy zgadzacie się w ogóle z tym, co powiedziałem, że ten Heroic Anthem jest taki super popularny. I jeśli nie Heroic Anthem, to jaki jest waszym zdaniem najlepszy scenariusz? Także czekam na komentarze, a z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.